więc postanowiłem jej zrobić niespodziankę i moi drodzy, zdrówko wasze. Byłem takim w szoku, że powiedziałem wam, że to w chorwackim lesie się to wszystko dzieje. Nie, to konto chłopie. To jest endorfina, podróżnicza strona. Być na to przez Gmaila, to prywatna odsłona. Wjeżdżam z tematem dziś do ciebie prosto. Po co komplikować życie, może być za ostro. Tworzę kontent prosto z serca. Weź poprawkę na samouka, co nie celuję w merca. Mam plan, to się musi udać. Postawiłem na jedną kartę, otwieram życia drzwi i lecę z fartem. Nie zatrzymasz mnie, dołóż do mnie. Tworzymy historię, nie możemy ci stąd brać skromnie. Tylko tu i teraz, tylko tu i teraz. Zaczynamy nowy rozdział, startujemy od zera. Mam głowy pełne planów, marzeń, chęci, łapmy za stery. Niech ten świata globus się dla nas kręci. Podróżnicza endorfina na obrotach. 200 na buciku i nie ma co tam. Czas pracuje dla mnie, jesteśmy ziomkami. Gram w otwarte karty, niech żałuje ten, kto nie jest z nami. Dzień dobry moi kochani, jest 2:30 w nocy. Melduję się tutaj z podwarszawskiej stacji. O, właśnie pyknęło. Samochód zatankowany, ruszam i zaczynam moją chorwacką przygodę właśnie z tego miejsca. Obraliśmy dwie metody. Ja obrałem metodę taką, że poszedłem spać wczoraj o 11 na 3 godziny. Maja obrała metodę, moja młodsza córka, taką, że w ogóle nie spała, bo powiedziała, że uśnie sobie w samochodzie. Więc zobaczymy, które z nas wytrzyma i które z nas lepiej zniesie podróż. Samochód już zatankowany, przede mną jakieś 14 godzin. Jeszcze muszę tylko się wrócić tutaj po żonę, bo przygotowuję jakieś jedzenie na drogę. No i po starszą córkę, która gra na czas, bo leży w łóżku do samego końca, aż nie ruszymy. Wyjazd jest taki dosyć spontaniczny. Kilka dni temu znalazłem jakieś tam mieszkanie, apartament i postanowiłem, że wyjedziemy do Chorwacji, dlatego że żona bardzo lubi Chorwację, jest zakochana w tym kraju. A że mamy okrągłą rocznicę ślubu, więc postanowiłem jej zrobić niespodziankę i ruszamy na 10-dniową trasę, 10-dniowy trip. Po kilku godzinach staję na węgierskim parkingu i powiem wam, że jak parę lat temu byłem jadąc na Chorwację w tych łazienkach, na tych parkingach, tak od tamtej pory się nic nie zmieniło. Że to, co się dzieje tutaj w tych łazienkach, trudno nawet nazwać łazienkami, to jest taki syf, taki smród, że no nie do wytrzymania i wcale się nie dziwię, że tutaj za tym budynkiem jest, ludzie się chodzą, załatwiają, bo no nie idzie wytrzymać w tym kiblu, to idzie się normalnie zwymiotować. I tak jak mówiłem, tak było parę lat temu i tak jest nadal, a co najlepsze jest tam, jeszcze są rozłożeni jacyś tutaj rumuńscy kierowcy, prawdopodobnie, bo tu jakieś tiry stoją z Rumunii, śpią pod drzewami i ogólnie jest atmosfera takiego rumuńskiego pikniku tutaj na parkingu na Węgrzech. Zobaczcie, jak wygląda postój w chorwackim lesie przy ulicy. No takiego syfu to ja dawno nie widziałem. Zobaczcie, czego tu nie ma. Spodnie, siatki. To wszystkie kurcze załatwiane rzeczy, potrzeby. Jakiś nawet samochód. Zobaczcie, co tu jest grane. Jakiś samochodzik dla dziecka. Tam jakaś też zabawka. Szok. Po prostu szok, jak to wygląda. Że tu nikt z tym nic nie robi, powiem wam szczerze. Jestem to w totalnym szoku. I to na jakieś 20, więcej, ze 40-50 metrów w głąb tutaj lasu jest taki kurczę śmietnik, że dawno w jakimś tam europejskim, ja nie wiem, czy w ogóle widziałem w jakimś europejskim tutaj mieście, wsi taki syf, jaki tu jest. To jest po prostu szok. Nikt tu nie sprząta. Zobaczcie, jak to wygląda. Masakra. I
tam jeszcze daleko, daleko widzę śmieci porozrzucane prawie na 100 metrów w głąb lasu. Taki śmietnik. Że to im nie przeszkadza, to naprawdę szok. Tak piękny las. Za chwilę to będzie jedna wielka zwałka. Powiem Wam, że byłem takim w szoku, że powiedziałem Wam, że to w chorwackim lesie się to wszystko dzieje. Natomiast jest to las oczywiście węgierski. Do Chorwacji jeszcze nie dojechałem i no nie spodziewałem się. Ja wiedziałem, że może być śmietnik na tych parkingach i w tych ubikacjach, które są po drodze tutaj na Węgrzech. I parę lat temu to doświadczyłem i myślałem, że może się coś zmieniło. Niestety nie. Witam się z Wami kolejny raz. Już jestem na Chorwacji. Jestem na stacji w okolicach Zagrzebia. Jest czysto, ładnie, pachnąco. Cywilizacja znowu zawitała tutaj w moje progi. Słuchajcie, taki mały, szybki tip. Jak wjeżdżacie od strony Zagrzebia, mijacie bramki. Na pierwszej stacji tłumy ludzi, ropa po 2 euro prawie. Jedziecie dosłownie 10-15 minut dalej, macie drugą stację, ropa jest po euro 40 i jest, tak jak widzicie, jest puściuteńka. Praktycznie oprócz mnie stoi jeszcze jeden czy może 2 samochody i jest super tanio i naprawdę wydaje mi się, że warto odpuścić tamtą stację, bo tu macie raz, że szybko, dwa, że tanio i co? I szybkie tankowanie i lecimy dalej w stronę Pagu, bo wziąłem kwaterę, wynająłem na wyspie Pag. Jest to wyspa, na którą można dojechać tutaj mostem, nie trzeba promem. Tylko się niestety obawiam co do kwatery. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok, bo jakaś taka trochę dziwne ogłoszenie, bo może nie było tam najtańsze, bo było generalnie zdecydowanie drożej niż inne kwatery, no ale może też dlatego, że to było tak, wiecie, nie wiem, z 4-5 dni przed przyjazdem zarezerwowałem, ale dziwny kontakt jest taki z właścicielem. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś sztos i nie wywalą mnie, bo słyszałem, że ostatnio na bookingu się zrobiło tak, że można trafić na oszustów i wynajmujecie mieszkanie, a tego mieszkania na przykład nie ma, więc albo w ogóle, wiecie, wstawiają zdjęcia. Nie wiem, na jakiej zasadzie teraz ten booking to sprawdza, ale tak sprawdza, że często można trafić na oszustów, którzy zainkasują hajs, a przyjedziecie i nikt nie wie o kwaterze, a generalnie może też zdarzyć się tak, że tej kwatery, tak jak Wam mówiłem przed chwilą, po prostu nie ma i zostajecie na lodzie. Po 14 godzinach jechania z Polski nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że przyjeżdżam i jestem w taki sposób wystawiony i muszę szukać jakiegoś noclegu. Tym bardziej teraz w tej Chorwacji, gdzie jest naprawdę takie oblężenie, że bardzo, bardzo ciężko znaleźć, nawet za duże pieniądze ciężko znaleźć kwaterę. Więc jestem dobrej myśli, jadę dalej, za około 3 godzin jestem na miejscu. Do zobaczenia wkrótce. Na miejscu, patrzcie, pod domem mam sklepik, apartament Biserka, tak się nazywa. Jestem naprawdę totalnie zaskoczony, wszystko w porządku, właścicielka super miła, apartament to chyba najlepszy jaki byłem w Chorwacji, jeden z lepszych jakie wynajmowałem przez booking, z 2 sypialniami, z 2 łazienkami niezależnymi, z salonem, z takim tarasem. O, to właśnie tam jest widać mój taras, tu są moje
okna od sypialni, tam są dzieciaków, naprawdę świetna miejscówka. Najważniejsze to, że kamień tutaj z serca mi spadł, taki ciężar, bo jechałem w takiej niepewności, bo do końca nie byłem pewny, czy tak jak Wam mówiłem, czy ten apartament to nie jest jakiś tutaj sztos, żeby tylko pieniądze tutaj ode mnie wyciągnąć i mnie oszukać. No nic, rozpakowujemy się, idziemy na miasto i zobaczymy, jak tutaj ta okolica wygląda. O, widzę, że tu mam kościół, więc jedyne co może być ciekawe, że z rana mogą dudnić dzwony, no ale okna są szczelne, klimatyzacja chodzi, więc nie powinno być problemu. Tu jest już sklepik, tu jest fajne miejsce na furę. Tutaj jest parking taki publiczny, ale zobaczcie, tam w oddali widać przepraszam, biletomat taki na bilety parkingowe i trzeba tutaj za ten pole ze żwirem płacić co godzinę jakieś tam pieniądze, a jakie to może będzie mi się chciało, to się przejdę i zobaczę, to Wam przekażę. Ja w każdym razie mam tutaj swój parking prywatny, więc naprawdę spoko. Apartament jest super godny polecenia. Tak wygląda moja okolica. Jak zejdę 3 minuty dosłownie w dół, jest ten port. Tu widzę, że głównie jakieś tam właśnie pływają na tych deskach czy na tych skuterach wodnych. Tam widzę jakieś negusy. Negusy skaczą do wody, kąpią się tutaj z tych skał, ale to pewnie miejscowe, lokalne dzieciaki, bo tak z reguły jest w takich przyportowych miejscowościach. Idąc tu kawałek dalej, napotykamy na plażę taką z betonowymi pomostami. Woda czyściutka, kamienie. No i tam gdzieś w oddali jeszcze widzę ludzie zażywają kąpieli, mimo tego, że już jest koło 8, ale woda jest na tyle ciepła, na dworze jest na tyle gorąco, że śmiało jeszcze można korzystać z wody. Mały update'cik do dnia wczorajszego. Pięknie wygląda ten port o 7 rano, gdzie jeszcze praktycznie nie ma ludzi. Wczoraj byliśmy w bistro Porad, bardzo dobre jedzenie, spaghetti z krewetkami 14 €, natomiast takie mięsa z grilla mieszane jakieś też koło tego coś 13-14 € i naprawdę porcje wyśmienite i bardzo smaczne. Tam już widać, że życie się zaczyna, jakaś śmieciarka jeździ, statek czeka na podróżnych. Tam w oddali gdzieś moją żonę widać, lecę do niej, bo lecimy na poranną kawę i mam nadzieję, że będzie otwarte, bo chcemy się przejść tam dalej. Mam jakąś super plażę, gdzieś 15 minut od naszego domu spacerkiem, więc za chwilę Wam to pokażę. O, tu wczoraj byliśmy w nocy, fajny cień na plaży, kładą te krzaki i drzewa, więc myślę, że jest to fajne miejsce, dosłownie 5 minut od naszej kwatery. Taka fajna plaża z drobnym żwirem. Jeżeli nie mieszkacie w okolicy, możecie podjechać tutaj z samochodem praktycznie pod samą plażę. Zobaczcie, tu stoi jakiś samochód, a tu macie wjazd na parking. Tam w oddali coś przygotowują, jakiś chyba dzisiaj będzie festiwal, albo coś było napisane, że
żeby skosztować jakiś tam dań, potraw, więc zobaczymy, może wieczorem coś się będzie działo. Chociaż dzisiaj pisałem wczoraj pisałem z Tomisławem Braliczem. To jest taki znany, sławny piosenkarz chorwacki, którego bardzo, bardzo polubiłem, będąc dawno temu w Chorwacji, a fajnie się przytrafiło, że 15 minut stąd w miejscowości dzisiaj ma koncert o 21, więc chciałbym Was też zabrać na ten koncert wieczorem i pokażę Wam trochę chorwackiej muzyki, trochę chorwackiego folkloru. Mam nadzieję, że będzie fajnie i też będziecie się dobrze bawić razem ze mną dzisiejszego wieczoru. A oprócz tego dzisiaj cały dzień taki będzie bardziej luźny, bo chciałbym trochę odpocząć po wczorajszej trasie, trochę wiem Wam, mniej nagrywać, może trochę bardziej poplażować. A chciałbym ten wyjazd też podzielić tak, żeby każdy był zadowolony. Trochę plażowania, trochę zwiedzania, wszystkiego po trochu. Nie tak jak zawsze, że od rana do wieczora zwiedzamy i tylko lekko plażujemy, ale chciałbym też... i znalazłem żonę. Życie się dopiero rozpoczyna, patrzcie, ludzie tutaj wracają z biegów, tu jacyś nowi przyjeżdżają, tu się już jakaś piekarnia otworzyła, więc powoli życie budzi się na tej pięknej chorwackiej wyspie Pag. Przepiękny kolor wody, przepiękny. Bałem się, że mogę nie zobaczyć tych atutów tej wody w tym miejscu, bo bałem się może, że będzie jakiś zmącony przez jakiś piasek, ale jednak są tutaj te kamienie i wygląda naprawdę, naprawdę super. Aż się chce wstawać rano i przyjść na tą wodę, podziwiać ten piękny kolor morza. 7 rano już widać pierwszych pływaków w morzu. Zobaczcie jaki klimacik. Siatki porozkładane. Kufry czekają na to, żeby ruszyć z rybakami w połów. Ale zobaczcie ten kuter. O, nie ma tej mewy, jeszcze na samej tutaj antenie siedziała mewa. Więc świetnie to wyglądało. O. Stary klimatyczny poławiacz. Kurczę, szkoda, że tej mewy nie ma, bo tu na czubku tego statku, tego kutra siedziała mewa i się tak rozglądała na boki, dlatego podszedłem tutaj ponagrywać, ale nie ma jej. O, to już ten stateczek, co wam wczoraj pokazywałem, czeka na ludzi, na wypłynięcie, na turystów i pewnie zaraz będzie uderzał w morze. O, a tutaj pewnie z rannego połowu cały ekwipunek czeka na zabranie, na wysuszenie i jutro znowu taki sam dzień zaliczy. Patrzcie jaka czysta woda. Yeah. Coraz więcej ludzi, coraz więcej osób zaczyna się kręcić w porcie w miejscowości Mandre. Fajnie, fajnie, fajnie. O, już tutaj znowu jacyś biegacze. Fajnie. Życie się powoli budzi. Tu po drodze też było sporo plaż. Tam w oddali już się zaczynają co pół metra, co metr
jakaś mała, klimatyczna plaża. Co fajne, w większości jest zacieniona. Te krzaki, krzewy robią robotę i fajnie osłaniają przed słońcem. A my idziemy teraz na kawę. Tak chcemy zacząć dzień. Czekamy, aż dzieciaki się wyśpią i ruszamy trochę odpocząć, poplażować. Dzisiaj pewnie cykniemy, zwiedzimy parę plaż w okolicy. Tu jak widać w porcie można wypożyczyć motorówkę, może nie tą czarną, bo widać, że ona trochę odbiega jakością od tych łódek, które tutaj widzimy, ale ta łódka, myślę, że spokojnie by dała radę na morzu. Pomyślę, zobaczę jakie są ceny, to też Wam napiszę, zobaczę jakie są ceny za wynajęcie tej motorówki, może też na kilka godzin, a może na cały dzień wynajmę, tak jak to zrobiłem na Zakyntosie. Moi drodzy, zdrówko Wasze. Miała być tylko kawka, ale jak zobaczyłem chorwackie karlowaczko, to mi wspomnienia wróciły i musiałem na śniadanie wypić sobie jedną buteleczkę karlowaczko, żeby ino ten dzień się ułożył tak pięknie, jak się zaczął. Zobaczcie, tak wygląda wejście do mojej kwatery. Wiadomo, komu kibicować trzeba. Zobaczcie. Ojej, nie mogę powiększyć. No to podejdę. Widzę, że tutaj Hajduk Split rządzi. Hajduk Split. Jeden żywot, jedna miłość. Tak mi się wydaje, że chyba takie to jest tłumaczenie. Obok naszej kwatery mamy sklep rybny, gdzie prosto z portu świeże ryby są sprzedawane tu w tym małym sklepiku. O, plus mały targ. I moja zguba ze statku, z anteny, z masztu przeniosła się, widzę, tutaj na dach i obserwuję, co tu w porcie się ciekawego dzieje. O. 11. aktualizacja, ale jest super, bo praktycznie ludzi w ogóle nie ma, a spodziewałem się tutaj tłumów i tego, że trzeba będzie walczyć o miejsce na plaży, a tu zobaczcie, jak jest super.